Przykład czwarty z serii Przekrój bryły płaszczyzną wyznaczoną przez trójkę punktów PQR. Ten przykład jest podobny do przykładu drugiego, dlatego że układ punktów jest taki sam, natomiast bryła jest zmieniona. Rozwiązanie oczywiście zaczniemy od wyznaczenia krawędzi przecięcia płaszczyzny PQR z podstawą, robiąc na zasadzie takiej, że szukamy punktu przebicia prostej PQ i PR z płaszczyzną podstawy. Wyznaczamy przez konstrukcję, że prosta przecina się ze swoim rzutem. Oczywiście na płaszczyznę podstawy. I druga prosta PR przecina się ze swoim rzutem. Te dwa punkty są punktami przebicia. Oczywiście prosta łącząca te dwa punkty spełnia warunek, że wszystkie punkty należące do tej prostej należą jednocześnie do płaszczyzny PQR i płaszczyzny podstawy, czyli jest to krawędź przecięcia tych dwóch płaszczyzn. Jak będziemy wprowadzać kolejne płaszczyzny, czyli na przykład jak przedłużymy tą krawędź podstawy bryły, to znajdziemy punkt wspólny, punkt wspólny trójki płaszczyzn PQR, podstawy i tej ściany bocznej, na której leży punkt R. Tak wygląda ten przekrój bryły płaszczyzną PQR, a konstrukcja powstała w następujący sposób. Zaczynamy od wyznaczenia punktu wspólnego trójki płaszczyzn PQR, podstawy i tej ściany bocznej. W związku z tym, że to jest punkt wspólny trójki płaszczyzn, to z tego punktu przez punkt R możemy poprowadzić krawędź na tej ścianie bocznej. Tu znaleźliśmy się na ścianie tej pochylonej i tu niestety nie mamy drugiego punktu, który by umożliwiał nam wykreślenie krawędzi przecięcia na tej płaszczyźnie, ale zauważamy, że ta płaszczyzna, siedzenie krzesełka, jest równoległe do podstawy. W związku z tym ta skośna płaszczyzna, ten trójkącik, przecina tą płaszczyznę u góry, czyli z bryły, wzdłuż tej krawędzi, a tu ma punkt wspólny z płaszczyzną podstawy. Są to dwie płaszczyzny równoległe, cięte jedną płaszczyzną. W związku z tym krawędź przecięcia będzie równoległa, czyli tą krawędź możemy narysować przez ten punkt równolegle do niej i wtedy wyznaczymy tutaj punkt wspólny trójki płaszczyzn i będzie można przez ten punkt wspólny trójki płaszczyzn i ten punkt na krawędzi poprowadzić krawędź przecięcia na tej pochyłej płaszczyźnie. Dalej jesteśmy na równoległej do podstawy, czyli ta krawędź jest równoległa do krawędzi K. Wychodzimy na ściankę pionową. Na ściance pionowej mamy krawędź równoległą do tej, gdzie jest punkt R. Jesteśmy w tej chwili tu w tym punkcie i mamy krawędź na tylnej ścianie, a z kolei ta tylna ściana ma punkt wspólny trójki płaszczyzn tu na końcu Y, czyli z końca tej strzałki przez ten punkt aż do Z. Stąd z kolei mamy punkt P i ten punkt, no to przez te dwa punkty możemy poprowadzić krawędź, chociaż mogliśmy też skorzystać z punktu wspólnego trójki płaszczyzn, bo z kolei dla tej lewej ściany tu jest punkt wspólny trójki płaszczyzn na końcu osi X i jesteśmy już w tym punkcie. Tu oczywiście mogliśmy przedłużyć z kolei tą krawędź i krawędź przez Q, ale jak żeśmy zaczęli od tej konstrukcji, że było przez punkt R już poprowadzona krawędź, to mamy punkt na tej krawędzi pionowej. W związku z tym możemy z tego punktu przez punkt Q aż do tej krawędzi, a i tu jako zamknięcie. Bądź ewentualnie możemy zrobić taką samą konstrukcję jak tu do wyznaczenia krawędzi na tej pochylonej płaszczyźnie. Powtórzyć również w tym miejscu, czyli równolegle do tej krawędzi z tej górnej płaszczyzny przez ten punkt do przecięcia z K i z tego punktu gdzieś tu powinien wypaść. Mamy punkt wspólny trójki płaszczyzn, czyli stąd byśmy mogli wykreślić krawędź. Pokaz wykonam 3D. Bryła, taka jak w drugim przykładzie, więc nie będę już jej obracał. Tutaj tak to wygląda. Mam nadzieję, że to widać. Bryła tutaj składa się z dwóch tak naprawdę już w tej chwili, czyli te już po przekrojeniu, ale żeby było widać, to włączyłem w tej chwili dwie przed
przekrojeniem tej bryły. Widok był taki, żeby lepiej było widać krawędzie, to włączę widok szkieletowy. No, pokazały już nam się te krawędzie przecięcia, bo tak jak mówiłem, tu ta bryła składa się tak naprawdę już z dwóch, ale te krawędzie nam tylko pozwolą sprawdzić zgodność, czy nasza konstrukcja będzie się faktycznie pokrywała z tym, co uzyskaliśmy w wyniku przekroju bryły w 3D. Konstrukcję zaczniemy od wyznaczenia krawędzi K, przecięcia PQR i podstawy, czyli było tak, że prostą PQ i prostą PR rzutujemy na podstawę i tam, gdzie się przecinają prosta z rzutem, mamy punkty przebicia, przez te punkty prowadzimy krawędź przecięcia. Tu od razu wprowadziłem krawędzie, które pozwolą mi wyznaczyć punkty wspólne trójki płaszczyzn dla odpowiednio tej tylnej płaszczyzny i dla tej z lewej strony. Jak mamy tak przygotowane dane, to moglibyśmy zacząć, chociaż jeszcze z racji tego, że tu mamy płaszczyznę pochyloną i tu to będzie, to zablokuje nam taką możliwość kolejnego przechodzenia. Trzeba będzie wyznaczyć punkt wspólny trójki płaszczyzn dla tej płaszczyzny pochyłej. Czy z tej drugiej, to jest w sumie obojętne. Wykonamy to na zasadzie takiej, że robimy równolegle, tak? Czyli skopiujemy tą krawędź i przez ten wierzchołek. A tu akurat wyszło tak, że się zgadza w tym punkcie przebicia prostej PR. No to możemy w tej chwili zacząć rysować już krawędź przecięcia, czyli linia i z punktu wspólnego trójki płaszczyzn przez punkt R aż do tej krawędzi. Dalej skorzystamy z punktu wspólnego trójki płaszczyzn i tego, że jesteśmy na tej krawędzi, tej pochylonej ścianki i teraz poprowadzimy krawędź z tego punktu wspólnego trójki płaszczyzn przez ten punkt aż do tej krawędzi. Dalej równolegle do krawędzi K, bo jest to płaszczyzna równoległa. Dalej równolegle do krawędzi tam, gdzie jest punkt R i jesteśmy w tym miejscu. Teraz dla tej tylnej ściany tu mamy punkt wspólny trójki płaszczyzn, czyli krawędź będzie przez ten punkt aż do osi Z i dalej mamy punkt P, czyli przez punkt P aż do tej krawędzi, czyli tak naprawdę tutaj do punktu wspólnego trójki płaszczyzn mogliśmy również od tego zacząć. Tu z kolei możemy poprowadzić krawędź, zresztą można było to zacząć z tej strony, jakbyśmy wyznaczyli na tej przedniej ścianie punkt wspólny trójki płaszczyzn, przez punkt Q aż do tej krawędzi pochyłej. W tej chwili możemy tu na zasadzie zamknięcia już poprowadzić krawędź, ale równie dobrze mogliśmy wykonać konstrukcję taką jak tu z tej strony. Mianowicie skopiować tą krawędź, po to, żeby mieć równolegle i ten koniec wstawić tu. Następnie wydłużamy do krawędzi K i w ten sposób uzyskaliśmy punkt wspólny trójki płaszczyzn. Zmieniłem kolor, w związku z tym będzie to może lepiej widoczne i teraz z tego punktu wspólnego trójki płaszczyzn przez ten punkt, który żeśmy uzyskali ze ściany Q aż do osi. Jak widać, to się wszystko ładnie pokryło. Przejdziemy na widok cieniowany. Wyłączę teraz tą górną bryłkę, czyli mamy już przekrój, czyli faktycznie ta bryła tak wygląda po przekroju. Widać, że krawędzie, które żeśmy konstrukcyjnie wyznaczali, pokrywają się dokładnie z tymi, które powstały w wyniku przekroju 3D. Żeby nie zaciemniać, to wyłączę krawędzie konstrukcyjne i została nam sama bryła. Możemy obejrzeć tą bryłę z różnych punktów obserwacji. Mam nadzieję, że to powinno wystarczyć, aby wyobrazić sobie i zrozumieć, na czym polega
wykonywanie przekrojów płaszczyzną bryły.